Gry mobilne, obecnie nudne i często będące po prostu kolejną kopią. Cringe'owe reklamy, ta sama mechanika oraz pełno mikropłatności. To tylko kilka rzeczy, którymi możemy opisać właśnie te dzisiejsze gry. Ale kiedyś było inaczej. Gry zdecydowanie różniły się od siebie oraz co najważniejsze zdarzały się gry, które stały się wręcz prekursorami lub trendsetterami, ponieważ zapoczątkowały jakiś styl gry, czy też unikatową mechanikę. Takie gry najczęściej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz odniosły wielki sukces, ale jak to często bywa, w końcu przyszedł ktoś, kto zrobił to samo, ale jeszcze lepiej. I właśnie dziś porozmawiamy sobie o takim przypadku, a dokładnie o legendarnej już grze Temple Run, która to zapoczątkowała rodzaj gier Endless Runner oraz sprawiła, że właśnie ten rodzaj gier zaczął dominować i zaczęło się pojawiać mnóstwo kolejnych kopii prawie takich samych gier. Ale również powiemy właśnie o tym, jak jedna z gier z tego gatunku zrobiła to wszystko lepiej i przejęła tytuł tej najlepszej. A dokładniej chodzi tu o Subway Surfers, które dzięki lepszej strategii marketingowej i bardziej nowszemu podejściu do prowadzenia i aktualizowania gry sprawiło, że to właśnie ta gra stała się nowym liderem Endless Runnerów oraz całkowicie przejęła i zdominowała scenę gier mobilnych. A więc zaczynajmy. Historię rozpoczynamy od małego amerykańskiego studia MNG Studios. Założycielami jest małżeństwo Cave Shepard i Natalia Lakijanowa. Samo studio założyli już w 2008 roku i na początku zajmowali się tworzeniem prostych gier słownych, ale z czasem zmienili styl swoich gier i zaczęli tworzyć inne gry oparte na dobrze nam znanym sterowaniu poprzez przesuwanie palcem po ekranie oraz na sterowaniu poprzez poruszanie całym telefonem. Niestety gry te nie odniosły sukcesu i po finansowej porażce gry Max Adventure ruszyła praca nad całkowicie nową grą. Początkowo eksperymentowano z różnymi mechanikami sterowania. Jedną z nich było sterowanie postacią poprzez obracanie całego otoczenia z widoku z góry. Jednak odrzucono ten pomysł, ponieważ powodował on zawroty głowy u testerów. Wprowadzono więc poprawki i ograniczenia. Kamerę ustawiono za naszą postacią, a obracać możemy się tylko o 90 stopni. I tak po 4 miesiącach prac przy tym projekcie dostaliśmy gotową grę Temple Run. Premiera gry to 4 sierpnia 2011 roku. I co ciekawe, początkowo gra kosztowała $0,99, ale później na szczęście zmieniono to i gra stała się darmowa, tym samym powodując jeszcze większy wzrost popularności. Szczerze to chciałbym zobaczyć reakcje twórców i ich przewidywania po wypuszczeniu Temple Run, bo myślę, że nie wiedzieli, co ich czeka. Ponieważ po tych wszystkich niezbyt udanych projektach w końcu ich gra odniosła wielki sukces. Temple Run zostało pobrane około 40 milionów razy już w około pierwsze pół roku po premierze, a gdy wychodziła wersja na Androida, to ta została pobrana 1 milion razy w zaledwie 3 dni i jej popularność cały czas rosła. Z kolejnymi milionami pobrań gra otrzymywała różne nagrody za swoje wyniki, a nawet osiągnęła pierwsze miejsce wśród darmowych aplikacji iOS. Ale czym tak w ogóle jest Temple Run? Tak jak mówiłem na początku, jest to gra z gatunku Endless Runner, czyli po prostu nasza postać biegnie po zmieniającej się planszy w nieskończoność, do momentu, aż nie popełnimy jakiegoś błędu. Na początku filmu powiedziałem o tym, że gra stała się prekursorem tego typu gier. I w sumie można tak powiedzieć, ponieważ najbardziej się do tego przyczyniła i była pierwszą taką grą, która odniosła taki sukces. Ale trzeba tu powiedzieć o jeszcze wcześniejszej grze. Musimy się cofnąć do roku 2009. Wtedy to Adam Saltzman tworzy grę Cannabalt. Tym razem sterujemy mężczyzną biegającym po dachach budynków, a naszą jedyną mechaniką jest tutaj przycisk skoku. I to w sumie tyle. Gra spotkała się z pozytywnymi opiniami i w jakimś stopniu osiągnęła sukces. Dlatego można powiedzieć, że to ona zapoczątkowała gatunek gier typu Endless Runner. Ale wróćmy do Temple Run. Nasza postać porusza się tutaj po bagnistych terenach w stylu Azteków. Na samym początku każdej gry widzimy, że nasza postać wykrada ze świątyni jakiś złoty artefakt i w tym momencie zaczynają nas gonić demoniczne małpy.
choć początkowo używano obcych z wcześniejszej gry Max Adventure jako tymczasowych przeciwników. Podczas biegu jeszcze zbieramy monety, za które możemy kupić nową postać. Jak to bywa z rzeczami, które odnoszą sukces? Po chwili przychodzą większe firmy, które chcą na tym coś ugrać. W 2012 roku studio weszło we współpracę z Disneyem i stworzyło wersję gry, tym razem w tematyce nowo wychodzącego filmu Merida Waleczna. Co prawda gra różni się od oryginału tak naprawdę tylko wyglądem. I tak samo wyglądem różniły się wszystkie późniejsze kopie Temple Run. Z czasem kolejne studia i firmy wypuszczały swoje wersje Endless Runnerów z praktycznie tą samą mechaniką, jedynie zmieniając i dostosowując wygląd i postacie do swoich produktów i potrzeb. Sorki, że przerywam, ale jeśli podoba Ci się ten film, to zostaw lajka i suba oraz możesz podbić ten film tam na dole. Zapraszam też do obejrzenia innych moich filmów i lecimy dalej z filmem. I w tym momencie trzeba rozpocząć główny temat tego filmu, a dokładnie gra, która zniszczyła Temple Run. A więc gdy byliśmy już sporo po premierze gry, w momencie gdy, tak jak mówiłem, powstawało wiele kolejnych kopii gry, nagle na rynek weszła ta jedna gra, która jednak znacząco różniła się od innych, albowiem w maju 2012 roku studia Saibo i Kilu wypuściły Subway Surfers, czyli dobrze nam znaną grę, w której uciekamy po torach przed strażnikiem. Jeśli kogoś interesuje cała historia właśnie Subway Surfers, to jakiś czas temu nagrałem o tym film, więc możecie wpaść i go obejrzeć. Ale wracając, Subway Surfers również od razu praktycznie odniosło wielki sukces, ponieważ tydzień po premierze miało już 3 miliony pobrań na iOSie oraz było najczęściej pobieraną grą w 20 krajach. I okej, wiemy już o sukcesie, ale co dokładnie sprawiło, że tak bardzo pokonała Temple Run? Na pewno jedną z rzeczy była grafika. Wiadomo, można powiedzieć, że Temple Run miało po prostu taką grafikę ze względu na tematykę Azteków oraz jakieś elementy demoniczne, oraz po prostu przez fakt, że powstało wcześniej. Dla jednych pewnie nie robi to jakiegoś problemu, a nawet pewnie można uznać to za spoko klimat. Ale jednak z czasem odbiorcy gier mobilnych się zmienili i coraz bardziej preferowana była grafika właśnie jak Subway Surfers. Więcej kolorów, ładniejsze i bardziej rzeczywiste otoczenie, czy też mnóstwo różnych postaci. W skrócie można powiedzieć, że młodsi gracze woleli właśnie taką delikatną, kolorową i bajkową grafikę. Kolejną przyczyną może być również mechanika gry. Wiadomo, nieskończony bieg się nie zmienił i dalej jest głównym elementem gry. Ale jednak w Subway Surfers mamy 3 proste tory do biegania, a nasze ruchy polegają głównie na przesuwaniu się po nich w lewo i w prawo. Wiadomo, skakanie i fikołki też są ważne. Ale przez ten cały czas nasza kamera się nie zmienia. Z kolei w Temple Run każdy skręt obraca nam widok. Może się to wydawać utrudnieniem oraz przy szybkim biegu i pełnym skupieniu może powodować jakieś zakręcenie się w głowie czy coś. W skrócie można powiedzieć, że w Subway Surfers to sterowanie i poruszanie się naszej postaci wydaje się być bardziej intuicyjne oraz łatwiejsze i nie wiem, łagodniejsze do oglądania. Ale chyba najważniejszą przyczyną upadku Temple Run i tak jest sposób rozwoju gry, a tak naprawdę jego brak. Od wypuszczenia gry nic tak naprawdę się w niej nie zmieniło. Cały czas ta sama postać, ta sama mapa i brak czegoś więcej. Co prawda wyszła druga część gry, Temple Run 2, która naprawdę wprowadziła powiew świeżości do serii, ponieważ dostaliśmy nowe mechaniki, tak jak tyrolka, nowe mapy, nowe postacie, czy też nowego przeciwnika. Ale musieliśmy na to czekać kilka lat oraz po prostu była to całkiem nowa gra, podczas gdy oryginalna pierwsza część nie dostała jakiejś dużej aktualizacji. Z kolei Subway Surfers od razu postawiło na ciągłe zmiany, by cały czas utrzymać zainteresowanie. Do tej pory co chwilę zmienia się główny motyw w grze. Dostajemy nowe postacie lub skiny, są różne mapy oraz nawet różne tryby gry. Po prostu praktycznie za każdym razem dostajemy coś nowego i dzięki temu fajnie jest co jakiś czas wracać do gry, bo jednak jest to jakieś urozmaicenie. Do upadku Temple Run przyczyniły się też zapewne inne gry z tej serii.
Nie mówię tu o tej drugiej części, bo ona akurat uratowała serię i dała jej na chwilę drugie życie. Ale niestety w późniejszych latach dostaliśmy gry, które totalnie odbiegały od motywu Endless Runnera. W 2021 roku wydana została typowa gra puzzle, czyli przesuwanie kolorowych diamencików czy innych rzeczy. A w 2023 roku wyszła gra, gdzie głównym zadaniem jest klikanie, ulepszanie jakichś budynków itd. No, dziwnie się patrzy na te gry, jeśli porównamy je z klasycznym Temple Run. I myślę, że nie tylko ja miałem takie odczucie, ponieważ gry nie odniosły jakiegoś wielkiego sukcesu. No i trzeba też powiedzieć, że po prostu z czasem gry z gatunku Endless Runner zaczęły tracić popularność i zainteresowanie. I to nie dotyczy tylko Temple Run, ponieważ gdy spojrzymy na Subway Surfers, jak i na inne gry, to one również zanotowały duże lub nawet ogromne spadki z powodu znudzenia się taką rozgrywką. Jednak w przypadku Subway Surfers ten spadek był bardziej stopniowy, dzięki taktyce aktualizacji, o której wspomniałem, oraz dzięki jej wypracowanej, wysokiej pozycji wśród innych gier. Podsumowując, Temple Run znacząco wpłynęło na rynek gier, wprowadzając i rozwijając gatunek, jakim jest Endless Runner. Dzięki niemu dostaliśmy wiele kolejnych gier, z których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Co prawda przez swoje, lenistwo, brak jakiegokolwiek większego rozwoju i brak aktualizacji, gra straciła swoją ogromną popularność oraz sprawiło to, że pojawił się jej godny następca. Dzisiaj już mało mówi się o Temple Run, ale trzeba pamiętać o jej zasługach dla rynku gier oraz trzeba też pamiętać o tych wspomnieniach, które to parę lub paręnaście lat temu nam dostarczyła. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.